7 lipca 2023 Sejm uchwalił ogromną ustawę zmieniającą ustawę o planowaniu przestrzennym i to z pewnością będzie miało wpływ na rynek nieruchomości, także na ceny mieszkań, więc jeżeli na przykład masz zamiar się budować, albo masz działkę, albo twoja rodzina ma działkę, lub macie zamiar kupić działkę i chcecie skorzystać z możliwości budowania się, lub jesteście deweloperem, lub w ogóle jesteście zaangażowani w ten rynek i zainteresowani w ogóle mieszkaniami, no to zapraszam do wysłuchania tej audycji, bo ona opowie m.in. jakie to wielkie zmiany wchodzą i które wejdą w 30 dni po ogłoszeniu tej ustawy, co będzie pewnie gdzieś na przełomie sierpnia-września, które wejdą dopiero 1 stycznia 2026 roku i które mogą Cię dotknąć w nieokreślonym terminie, w zależności od tego, w jakiej gminie mieszkasz. Dlaczego tak jest? Posłuchaj tej audycji. Tutaj oczywiście nie będę omawiał całej tej ustawy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym, bo sama ta zmiana liczy 120 stron, więc tutaj po prostu w takim filmie krótkim na YouTubie by się nie zmieściło, ale opowiem o tym, co jest istotne dla każdego, czyli o tym, co i gdzie można zbudować, o warunkach zabudowy, o takim nowym tworze, którym jest ogólny plan, który ma obowiązywać w gminach, i o tym, co się stanie, kiedy tego planu nie będzie. Postaram się to wyjaśnić w sposób bardzo przystępny. Jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany obrotem gruntami, uzyskiwaniem warunków zabudowy, dzieleniem działek i w ogóle wszystkimi tymi problemami i niuansami związanymi z obrotem gruntami, no to zachęcam do korzystania z naszych szkoleń na cement24.pl, bo nasza specjalność to w ogóle grunty i domy. I tam znajdziesz też szkolenia, które są po prostu wielogodzinne i są to kursy online, więc możesz je studiować kiedy chcesz. Będziemy je uzupełniać o tą nową wiedzę, ale jednocześnie zostawiając starą. Dlaczego? Bo przez najbliższe lata, 2,5 roku prawie, będziemy mieli taką sytuację, że jednocześnie będą działały albo stare przepisy, albo nowe przepisy, albo jakiś ich miks. Jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, co tu się dzieje, zmiany prawa, zmiany trendów, subskrybuj nasz kanał, zapraszamy. I teraz przechodząc do rzeczy, najpierw powiem, jak to jest teraz, żebyśmy mogli zrozumieć, co się zmienia. Dzisiaj, jeżeli chcesz się na jakiejś działce zbudować. Ja oczywiście to też w uproszczeniu mówię teraz o domach jednorodzinnych, domach wielorodzinnych. Nie mówię o jakichś szczególnych typach budowli, które są zwolnione z pewnych procedur, ale tych, co interesuje, powiedzmy, ludzi takich normalnych zjadaczy chleba, o tym opowiem. To jeżeli chcesz się gdziekolwiek budować, to możesz się zbudować, jeżeli jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale nie wszędzie takie plany są. To jeżeli tam nie ma tego planu, to musisz dostać tak zwaną decyzję o warunkach zabudowy, zwaną też w skrócie warunkami zabudowy albo WZ-ką. Dlaczego nie ma wszędzie planów zagospodarowania przestrzennego? No cóż, jest takie podejrzenie, jak nie wiesz co, to sprawdź, kto korzysta, to będziesz wiedział dlaczego. Po prostu powiedzmy tak, czasami mieszkańcy danej okolicy nie byli zainteresowani uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, bo budowanie właśnie na warunkach zabudowy dawało większe możliwości. Czasami też władze gminne nie śpieszyły się, zawsze mają więcej władzy, jeżeli mogą wydawać warunki zabudowy, ale ten program to nie jest programem takim dziennikarstwa śledczego. Jeżeli chcecie sobie znaleźć i dowiedzieć się o takich różnych nadużyciach przy wydawaniu tych warunków zabudowy, to z pewnością, z łatwością znajdziecie takie artykuły w internecie i tam odsyłam. W każdym razie sytuacja była taka, czy jest też taka. Plany zagospodarowania przestrzennego. Bardzo skomplikowana procedura i ich uchwalanie trwa długo, trzeba się tam dogadać z mieszkańcami, mnóstwo pracy wykonać, trwa to jakiś czas. I w związku z tym te plany zagospodarowania przestrzennego, które już od lat powinny być w Polsce, nadal w wielu gminach nie są uchwalone i możesz się budować na podstawie tej decyzji o warunkach zabudowy, która w zasadzie jest, można powiedzieć, wydawana na wieki. Taką decyzję może dostać
Każdy niekoniecznie musi być właścicielem działki i ta decyzja nie ma określonego terminu ważności. No oczywiście, jeżeli zostanie na przykład uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego sprzeczny z taką decyzją o warunkach zabudowy, no to taka decyzja o warunkach zabudowy utraci moc, jeżeli ktoś tam wcześniej nie zaczął budowy oczywiście. A co wprowadza ta zmiana w ustawie? Po pierwsze, wprowadza taki nowy twór, który nazywa się planem ogólnym gminy. Gmina ma mieć swój plan ogólny i to jest słuszne rozwiązanie, no bo gmina wtedy będzie zmuszona do opracowania takiego planu, który nie jest studium, tylko właśnie jest planem i ma powiedzieć w skrócie, tu będzie rolnictwo, tu będzie budownictwo, tam będzie jakieś leśnictwo. No, ja to bardzo upraszczam, ale mniej więcej tak to ma być. I gminy mają czas na uchwalenie tych planów do 31 grudnia 2025 roku. To znaczy mogą też tych planów również nie uchwalić. Ale jeżeli gmina nie uchwali takiego planu ogólnego do końca 2025 roku i jeżeli w tej gminie nie będzie też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to po prostu nie otrzymasz od 1 stycznia 2026 nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie WZ-ki będzie po prostu w takiej gminie niemożliwe. To jest przypadek pierwszy, czyli jeżeli teraz masz jakiś grunt lub masz zamiar się budować, no to nie ryzykuj, że gmina nie uchwali tego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, tylko wystąp teraz o warunki zabudowy, bo te warunki zabudowy będzie można nadal wydawać według tej starej, nazwijmy to umownie, procedury właśnie do czasu, o którym powiedziałem, czyli do 31 grudnia 2025 roku. Pod warunkiem, że w danej gminie nie będzie planu ogólnego, bo jeżeli gmina na przykład uchwali taki plan ogólny w grudniu 2024 roku, to wtedy już te warunki zabudowy będzie się wydawało właśnie z tym planem ogólnym, który będzie regulował, czy tam możesz budować, czy nie. Dlaczego to jest ważne, żeby na przykład teraz wystąpić i skorzystać? Dzisiaj te obowiązujące dziś przepisy są dosyć liberalne i takie uznaniowe wręcz. To znaczy, niby jest określona procedura, jak wydaje się warunki zabudowy, ale nawet w obecnym rozporządzeniu jest napisane, że warunki zabudowy wyznaczasz w jakiś tam sposób, na przykład wyznaczasz linię rozgraniczającą linię zabudowy w jakimś miejscu, ale jeżeli z analizy będzie wynikało inaczej, no to możesz to zrobić inaczej. Poza tym na przykład dzisiaj jest nieograniczony obszar, który jest poddawany analizie. Jest wyznaczona jego minimalna wielkość, nie może być mniejszy niż jakaś tam wielkość określona w przepisach, ale w zasadzie jego maksymalna wielkość jest z gumy. Można ją rozciągnąć, co pozwala na to, że możesz tak rozciągać ten obszar, że w końcu te warunki zabudowy wyliczysz lepsze, niż gdyby ten obszar był mały. Dlaczego lepsze? Bo czasem powiększenie tego obszaru powoduje, że tam jest więcej nieruchomości analizowanych i możesz dobrać sobie parametry, na przykład zabudowy, intensywności zabudowy, wysokości i tak dalej, troszeczkę inaczej niż gdyby analizowano ten jakiś mały obszar. Co robi nowa ustawa? Nowa ustawa zmniejsza, a w zasadzie ogranicza maksymalny ten obszar zabudowany do 200 metrów odległości od działki, która jest rozpatrywana. Czyli już takie rozciąganie tego obszaru, takie gumowate traktowanie przepisów nie będzie możliwe. Przy okazji też od razu powiem, że nowa ustawa wprowadza takie
ograniczenie często obchodzonych przepisów, kiedy to, czy usiłowań obejść, kiedy to jakiś rolnik uzyskiwał niby warunki zabudowy na działkę znajdującą się w terenie przeznaczonym pod rolnictwo, a potem tę działkę komuś sprzedawał i ten ktoś przejmował jego warunki zabudowy. Obecna zmiana ustawy wprowadzi to, że ten nowy, przejmujący niby te warunki zabudowy będzie mógł je przejąć również od rolnika, ale sam będzie musiał mieć jakieś odpowiedniej wielkości gospodarstwo w danej gminie, czyli to już raczej mieszczuch, tak popularnie zwany, z tego obejścia prawa nie skorzysta. Inną zmianą, którą wprowadza ta ustawa, jest ograniczenie ważności warunków zabudowy. Teraz, zgodnie z tą nową ustawą, będą one ważne przez lat 5. Nie skorzystałeś z tej decyzji, nie zacząłeś budowy, po 5 latach ta decyzja traci ważność, trzeba o nią będzie wystąpić jeszcze raz, a może w ogóle coś się zmieni się znowu plan ogólny po raz kolejny i wtedy już tej decyzji nie dostaniesz, będziesz, można powiedzieć, ryzykować. Dzisiejsze te warunki, które są dzisiaj wydane, te wydawane na podstawie, nazwijmy to w cudzysłowie, starych przepisów i te, które będą wydawane na podstawie tej starej procedury, będą ważne w czasie nieokreślonym. Nie mają określonej daty ważności. To jest kolejny powód, żeby chociaż teraz zacząć procedurę, wystąpić o wydanie warunków zabudowy, bo zawsze jest korzystniej mieć coś niż nie mieć. Jeżeli dzisiaj występujesz o warunki zabudowy, no to je na jakichś tam określonych zasadach możesz jeszcze przez jakiś czas dostać, a przecież nie wiesz, jaki plan ogólny uchwali gmina, więc jeżeli masz jakiś kawałek ziemi, o którym myślisz, że warto go zabudować lub go chcesz nawet sprzedać, nie ty chcesz zabudowywać, ale będziesz go chciał sprzedać, to warto wystąpić wtedy o te warunki zabudowy samemu przed sprzedażą tej działki, po to, żeby potem ewentualnie móc je przekazać nowemu właścicielowi terenu, temu nabywcy, bo przecież dziś nie wiesz, naprawdę, jeszcze raz podkreślam, nie wiesz, jaki plan ogólny zostanie uchwalony przez gminę. I dzisiaj może na tę ziemię dostaniesz warunki zabudowy, a jak ten nowy plan wejdzie, to się może okazać, że na tej twojej działce nic nie można zabudować, bo po prostu nowe przepisy na to nie pozwalają. Czy jest to dobra zmiana? Tak, moim zdaniem jest to w ogóle dobra zmiana, natomiast taka troszeczkę zatrzymana w pół kroku, bo zrobiono wielką rewolucję w ustawie o planowaniu przestrzennym, właśnie wprowadzając te plany ogólne. Zlikwidowane zostaną te studia miejscowe. Zostanie ograniczony czas ważności decyzji o WZ. Być może zostaną też bardziej doprecyzowane przepisy dotyczące wydawania tych WZ-ek. Dlaczego mówię, że być może? No bo minister odpowiedzialny za budownictwo, który jest, trzeba powiedzieć, tak dosyć energiczny w udzielaniu się w mediach, mam nadzieję, że będzie równie energiczny i uchwali nowe rozporządzenie o tym, jak mają być wydawane te warunki zabudowy. Dlaczego nowe? Dlatego, że to obecnie panujące, no powiedziałbym, niedokładnie koresponduje z treścią, czy też z ideą nowej ustawy. I to są wszystko dobre rzeczy. Poza tym też to takie ograniczenie na przykład warunków zabudowy będzie powodowało, że może nie będzie już tego zwyczaju chomikowania ziemi, na którą wydano warunki zabudowy 10 lat temu i nic tam się nie buduje. Dlaczego władza nie zdecydował, czy też Sejm nie zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia ważności tych starych warunków zabudowy, to tak szczerze powiem, rozumiem i nie rozumiem jednocześnie, bo z jednej strony po prostu sądzę, że, i to już podkreślałem wcześniej w jakiejś audycji, że wprowadzenie takiego przepisu, który mówi,
likwidujemy stare warunki zabudowy, one tracą ważność, powodowałoby falę protestów. Jak to my tu jakieś tracimy prawa nabyte i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, przecież jeżeli jest zmieniany plan zagospodarowania przestrzennego, to protestów co do utraty praw nabytych raczej nie ma. Jeżeli ta zmiana jest niekorzystna, no to wtedy właścicielom terenów przysługuje prawo do wystąpienia o odszkodowanie. Może tego również się bano. W każdym razie pozostawiono ważność taką w cudzysłowie, powiedzmy w nieskończoność tych starych decyzji o warunkach zabudowy. Jaki jest wniosek praktyczny dla Was? Tak naprawdę, jeżeli chcecie budować się nawet za 2, za 3 lata, a teren macie taki niepewny, to może dobrze byłoby po prostu nie czekać z tymi warunkami zabudowy na nowy plan, na ten plan ogólny, tylko wystąpić po prostu teraz o te warunki zabudowy. Jak powiedziałem, tych zmian w ustawie jest dużo więcej. Tekst jest skomplikowany. Daty wejścia w życie poszczególnych przepisów są też zawiłe. W większości ta ustawa w dużej części wchodzi w życie właśnie gdzieś na przełomie pewnie sierpnia, września tego roku, ale tak jak powiedziałem, może niektóre rzeczy wejdą w życie dla Was, jeżeli Wasza gmina uchwali plan ogólny, a jeżeli ta gmina nie uchwali planu ogólnego, no to bolesne zmiany odczujecie po 31 grudnia 2025 roku, bo po prostu warunków zabudowy na swój teren nie będziecie mogli dostać, chyba że znowu nastąpi, ale to jest chyba, podkreślam słowo, kolejna taka akcja, jak to już miało raz miejsce w życiu i właśnie z ustawą o planowaniu przestrzennym, że Sejm się orientował, aha, tyle gmin nie uchwaliło planów miejscowych, no to my przedłużymy tę ważność starych planów i być może stanie się teraz tak samo, ale to jest być może, nie można być pewnym. Pewne jest to, że jeżeli dzisiaj wystąpisz o warunki zabudowy, no to masz szansę dostać je po prostu na starych warunkach. A jeżeli chcesz poznać szczegóły, w ogóle i całą tą procedurę nową i też tą starą i te problemy właśnie łączenia tych dwóch przepisów przez najbliższe trochę więcej niż 2 lata, to zapraszam na Cement24.pl, gdzie znajdziesz właśnie sporo szkoleń o gruntach. Zapraszam również do subskrybowania kanału i koniecznie pisz nam w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć w kolejnych audycjach. Cześć, trzymajcie się.